Witam wszystkich. Dzisiaj znowu zadania z ruchu obrotowego bryły sztywnej. Część z nich to coraz trudniejsza, no ale tak to już musi być. Więc temat ruch obrotowy bryły sztywnej, rozwiązywanie zadań. I przechodzimy szybciutko do zadania pierwszego, właśnie tego trudniejszego, nietypowego troszeczkę. Przeczytam treść, ponieważ względnie wyraźnie piszę. W kręgielni zawodnik wyrzucił kulę, nadając jej liniową prędkość początkową V0 równa się 7 metrów na sekundę, a prędkość kątowa kuli w chwili wyrzucenia wynosiła 0, czyli nie obracała się kula w momencie wyrzucenia. Gdy kula dotknęła podłoża, zaczęła poruszać się ruchem obrotowym z poślizgiem. Wartość współczynnika tarcia między kulą a podłożem to mi równa się 0,2. I są dwa polecenia. Polecenie A. Oblicz czas, po upływie którego rozpocznie się ruch kuli bez poślizgu. I podpunkt B. Oblicz prędkość kuli w chwili, gdy zacznie toczyć się bez poślizgu. Znaczy do tej pory zwykle jak coś się toczyło, czy walec, czy jednorodny, czy cienkościenny, czy kula pełna, czy też pusta w środku, czyli sfera, to zakładaliśmy, że to toczenie jest bez poślizgu i wtedy ten punkt styczności danego ciała z podłożem względem podłoża miał prędkość równą 0. No i wtedy trzeba było wtedy uważać, żeby czasami nie obliczać siły tarcia ze wzoru T równa się współczynnik tarcia razy siła nacisku. Ponieważ w tym przypadku, gdy toczenie jest bez poślizgu, to punkt podłoża właśnie, który dotyka do punkt tego obiektu toczącego się, czy kuli, czy walca dotykający do podłoża, ma względem podłoża prędkość 0, czyli nie porusza się względem podłoża, czyli mamy do czynienia z tarciem statycznym, a ten wzór T równa się współczynnik tarcia razy siła nacisku w przypadku tarcia statycznego jest wzorem na maksymalną wartość siły tarcia statycznego, a przy toczeniu się bez poślizgu ta siła tarcia statycznego wcale nie musi przyjąć swojej wartości maksymalnej, czyli to jest dużym błędem, jak w przypadku toczenia się bez poślizgu używamy tego wzoru T równa się współczynnik tarcia razy siła nacisku. Trzeba po prostu obliczać siłę tarcia z innych równań. No ale w naszym zadaniu, właśnie tu mamy tą kulę, o, jeszcze w tą treść, nie pokazywałem pewnie tą część treści, polecenia. Wypisz mi dane. No, znamy prędkość początkową V0 7 metrów na sekundę, przyjmiemy dla uproszczenia przyspieszenie ziemskie 10 metrów na sekundę do kwadratu i współczynnik tarcia 0,2. No i szukamy czasu, po którym kula przestanie się, będzie toczyła się bez poślizgu i prędkość, ja oznaczyłem tu V1, potem zaraz się prędkości, dwie takie powiem, V1, V2 w zadaniu, takie oznaczymy, gdzie to prędkość ruchu postępowego kuli i ruchu obrotowego, prędkość liniową punktów na obwodzie tej kuli w ruchu obrotowym względem osi przechodzącej przez środek masy tej kuli, więc oznaczamy ją V1 tu akurat na początku. No i teraz co się dzieje? To jest załóżmy, że to jest ten moment, kiedy kula dotknęła do podłoża. Ona była nie tyle i musimy założyć, że ona nie została rzucona z dużej wysokości, bo by się odbijała, więc że była ten nasz kręglarz rzucał, znaczy zsunął tą kulą wzdłuż podłoża i w pewnym momencie puścił ją i pozwolił jej się obracać. I to jest moment, kiedy już ta kula dotknęła do podłoża i już nie ma kontaktu z tym rzucającym tą kulę. Tak? No i teraz w tym momencie środek masy kuli ma prędkość, u nas to akurat V0, ale potem ta prędkość będzie się zmieniała. Załóżmy, że to jest ta prędkość V. I zaczyna działać siła tarcia. W tym miejscu siła tarcia
kinetycznego, ponieważ jest poślizg. I wzór na siłę tarcia, wtedy właśnie jest współczynnik tarcia, jest siła nacisku, ale to zaraz to będzie. No i jeszcze inne siły narysujmy. No działa siła, nasza kula naciska na podłoże, siłą nacisku Fn. Jak A działa na B, to B działa na A, czyli podłoże działa na naszą kulę siłą Fr. Oczywiście nie w tym miejscu ona jest położona, tylko w punkcie tego naszej kuli dotykającym do podłoża, ale my ją przesunęliśmy równolegle tak, żeby jej początek był w środku masy, ponieważ jej skutek działania w tym punkcie byłby taki sam, ponieważ ta siła nie powoduje obrotu w tym miejscu, a więc tu też nie będzie tego obrotu powodowała. A tu nam łatwiej jest zauważyć, że to Q i Fr się równoważą, bo właśnie teraz w tym kierunku ta kula się nie porusza, czy w kierunku prostopadłym do podłoża. O, to już nie pokazałem wcześniej tych sił, no to muszę jeszcze raz. Więc kula działa na podłoże, naciska na podłoże siłą Fn. Jak A działa na B, to B działa na A, czyli podłoże działa na tą kulę siłą Fr, która jest w tym miejscu przyłożona, ale my ją przesuwamy tak, żeby jej początek był w środku masy, ponieważ w tym punkcie ona wywiera taki sam skutek, a łatwiej nam to jest analizować. I ponieważ ta kula w tym kierunku prostopadłym do podłoża się nie porusza, to te dwie siły, czyli ciężar i siła reakcji podłoża Fr muszą się równoważyć. W takim razie działają tylko 3 siły na naszą kulę, Fr, Q i T. Te dwie Fr i Q się równoważą, zostaje tylko siła tarcia T i to jest siła wypadkowa. No i teraz jaki mamy plan rozwiązania? Pytają się nas o czas, w którym rozpocznie się obrót bez poślizgu. I pamiętamy, że jeżeli obraca się, znaczy ta kula czy walec toczą się bez poślizgu, to wtedy punkt podłoża, punkt tego obracającego się ciała dotykający do podłoża ma prędkość względem podłoża równą 0. A ta prędkość względem podłoża to jest złożenie dwóch prędkości wektorowe. Prędkości całej kuli, czy prędkości środka masy, powiemy, do tego V, i prędkości punktów na obwodzie tej kuli w ruchu obrotowym względem tej osi przechodzącej przez środek masy. I zauważmy, że ten punkt, który dotyka do podłoża, ma prędkość w prawą stronę, taką jak środek masy, i w lewą stronę, tą prędkość liniową w ruchu obrotowym, w lewą stronę, właśnie tą prędkość liniową w ruchu obrotowym. Tak? I jeżeli na początku ta kula się nie obracała w tym kierunku, w ogóle się nie obracała, więc prędkość tego punktu w ruchu obrotowym była równa 0, a prędkość środka masy w ruchu postępowym była V. No więc ten punkt, który dotykał do podłoża, miał tą prędkość V, a nie miał prędkości w kierunku w ruchu obrotowym w drugą stronę, więc nic dziwnego, że ten punkt względem podłoża się na samym początku poruszał w prawą stronę z prędkością, tam było jeszcze to V0 jeszcze, to powiedzmy, tak? V0. Ale potem ta siła tarcia powoduje, że ta kula, środek masy coraz wolniej się porusza, czy ta prędkość się zmniejsza. No ale dzięki tej sile tarcia, dzięki momentowi tej siły tarcia, ta kula zaczyna się obracać w tym kierunku, czyli ten punkt tej kuli dotykający do podłoża uzyskuje coraz większą prędkość liniową w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Czyli ta prędkość liniowa w ruchu obrotowym będzie się zwiększała, a prędkość ta liniowa środka masy w ruchu postępowym będzie się zmniejszała, bo działa siła tarcia. No i w pewnym momencie ta prędkość środka masy będzie równa co do wartości prędkości liniowej punktów na obwodzie tej kuli w ruchu obrotowym, skierowana, i w przypadku tego punktu to będzie prędkość skierowana w lewą stronę.
te dwie prędkości będą takie same czyli prędkość tego punktu względem podłoża będzie równa wtedy 0. Jak gdyby te dwie prędkości się jakby zniosą. I to będzie moment, czyli zrównanie się tych dwóch prędkości, czy prędkości środka masy i prędkości punktów na obwodzie tej kuli w ruchu, tej prędkości liniowej w ruchu obrotowym. To będzie moment, w którym kula zacznie się toczyć bez poślizgu, bo wtedy od tego momentu prędkość tego punktu kuli, który dotyka do podłoża, względem podłoża będzie równa 0. I taki mamy plan, czyli musimy napisać, jak zmienia się w czasie ta prędkość i jak ona powinna się zmniejszać jednostajnie. Potem napiszemy wzór na to, jak zmienia się w czasie prędkość tych punktów na obwodzie kuli w ruchu obrotowym względem tej osi. Potem porównamy te dwie prędkości i czas obliczony z tego porównania będzie tym momentem, w którym te dwie prędkości się właśnie zrównały, czyli jest to moment, w którym punkt tej kuli dotykającej do podłoża będzie miał prędkość względem podłoża równą 0, czyli kula będzie toczyła się już bez poślizgu. No i to jest nasz plan. Więc teraz trzeba się zająć tymi prędkościami. Więc ponieważ ruch postępowy to jest ruch, znaczy ta kula porusza się ruchem, jeżeli chodzi o środek masy porusza się ruchem prostoliniowym, jednostajnie opóźnionym, bo działa stała wypadkowa siła, ona jest równa sile tarcia T, bo to jest suma tych trzech sił T, Fr i Q. Q i Fr się równoważą, więc siłą wypadkową jest siła tarcia. I ona jest przeciwna do prędkości, ma stałą wartość, ponieważ współczynnik tarcia, siła nacisku się nie zmienia w tym przypadku, więc mamy ruch jednostajnie przyspieszony i obliczymy przyspieszenie z drugiej zasady dynamiki. No ale musimy troszeczkę powtórzyć sobie coś. Znaczy ja może i tu bym powinien zapisać, ale zapisałem to później, żeby to rozwiązanie stanowiło pewną całość, a ten dodatek, z którego korzystamy, żeby był na końcu. Więc chwilowo to przerwę, żeby jednak było to zrozumiane od początku do końca, więc potrzebujemy troszeczkę przypomnieć sobie pewne wzory z ruchu jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego. I to mogło być na początku jeszcze albo przed lekcją jako takie powtórzenie i dopiero moglibyśmy szybko przejść do dalszych rozważań. Więc jeżeli mamy ruch prostoliniowy, jednostajnie przyspieszony, to ja zwykle korzystam z tego wzoru na wartość przyspieszenia, wartość wektora przyspieszenia jako wzoru podstawowego, ale często przekształcony ten wzór, gdzie jest obliczona prędkość końcowa, jest też traktowany jako wzór podstawowy. Właśnie jeden i drugi. Ja zwykle stosuję ten, ale nawet kto wie, czy nie częściej w zadaniach, w zbiorach uważają, że to jest wzór podstawowy, więc trzeba oba znać i kiedy jest wygodniej stosować jeden lub drugi. Ale mówię, ten wzór to jest przekształcony wzór, ten z lewej strony, obliczony VK. Czy mnożymy przez delta T, przenosimy VP na drugą stronę i zamieniamy strony, wychodzi nam to. Czyli prędkość końcowa to jest prędkość początkowa plus A razy delta T. Ruch postępowy jednostajnie opóźniony. Znaczy tu napisałem prostoliniowy, mówiłem prostoliniowy, patrzyłem w to okienko w kamerze, ale tu jest napisałem postępowy. Znaczy postępowy, bo zaraz tu będziemy mieli o ruchu obrotowym, dlatego podkreśliłem, że to chodzi tu o ruch postępowy. Ale to nie będzie nawet ruch prostoliniowy, jednostajnie przyspieszony. Więc prędkość to jest końcowa, to jest VP plus A z delta T. W ruchu jednostajnie opóźniony mamy tu odwrotną różnicę, bo to jest wartość wektora, więc jest dodatnia. Musimy od większej prędkości odejmować mniejszą, czy od VP wtedy VK. Przekształcamy, obliczamy z tego VK, będzie podobny wzór jak tu, tylko jest tu minus A delta T. A w ruchu obrotowym, jednostajnie przyspieszonym, czyli jak mamy obraca się coraz szybciej jakiś tam obiekt, względem jakiejś tam osi, to przyspieszenie kątowe. Ma podobny wzór, jest to na przyspieszenie kątowe, jak na to zwykłe przyspieszenie, tylko zamiast prędkości tych liniowych są prędkości kątowe. I to jest omega k minus omega p, a w ruchu
obrotowym jednostajnie opóźnionym, to jest omega p minus omega k i po przekształceniu tych dwóch wzorów obliczamy tą prędkość kątową końcową i tu jest podobnie jak tu było plus, to jest plus, tylko że zamiast a delta to jest epsilon delta t, czyli przyspieszenie kątowe, a w ruchu obrotowym jednostajnie opóźnionym mamy omega p, czyli początkowa prędkość kątowa, jej wartość oczywiście minus przyspieszenie kątowe razy czas. O. I nam będzie to potrzebne wzory, znaczy ten wzór będzie, ten wzór będzie potrzebny, ponieważ ta prędkość liniowa będzie jednostajnie malała, czy ten wzór. I ten wzór będzie nam potrzebny, bo prędkość kątowa w ruchu obrotowym będzie się zwiększała, tylko że na początku to omega p było równe 0, więc u nas będzie omega to końcowa, to jest epsilon razy delta t, bo na początku było powiedziane w treści zadania, że kula się nie obracała, czy omega p było równe 0. No i teraz już mamy te wzory, możecie sobie w każdym momencie to zatrzymać, to nagranie, jeszcze sobie dłużej to oglądać, albo wrócić do niego, a my teraz już wracamy do właściwego zadania i już te wzory będziemy stosowali. Bo w sumie rozwiązanie jest dość proste, ale no, trzeba dobrze zrozumieć, co to jest ten za moment, kiedy kula przestanie się przestanie się ślizgać. No i teraz, tak jak mówiliśmy, plan jest taki, żeby wyrazić prędkość środka masy, uzależnić od czasu, i prędkość liniową w ruchu obrotowym względem tej osi, tych punktów na obwodzie naszej kuli, też żeby wyrazić tą prędkość liniową w zależności od czasu. No to zajmijmy się najpierw prędkością środka masy. No, ponieważ to będzie ruch jednostajnie opóźniony, no to wzór na prędkość końcową, tu oznaczę ją V1, bo prędkość w ruchu obrotowym oznacza V2. No jakoś musiałem odróżnić je od siebie. Więc V1 to będzie to V0 minus A razy T. Zamiast delta T napisaliśmy T, żeby sobie uprościć życie. Ale mogliśmy delta T również, tak? Brakuje nam tego przyspieszenia. To przyspieszenie obliczamy z drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego. To jest siła wypadkowa równa się m razy A. No już tam wykazałem, że siłą wypadkową jest wartość siły wypadkowej to jest wartość siły tarcia. No i siłę tarcia jak obliczamy, to jest tarcie kinetyczne, jak jest poślizg, więc jest współczynnik tarcia kinetycznego razy siła nacisku. Siła nacisku jest równa sile Fr, a Fr jest równe Q, znaczy Fn jest równe Fr co do wartości z trzeciej zasady dynamiki, Fr jest równe Q co do wartości z pierwszej zasady dynamiki, bo w tym kierunku się nie porusza nasza kula, czyli Fn co do wartości jest równe Q. Czyli tam, gdzie było Fn, wstawiamy Q, a ciężar ciała to jest m razy g. No i teraz wstawiamy tą siłę tarcia, czyli to w to miejsce. No to wstawiliśmy. Mi mg. Skraca się m i a, otrzymamy to współczynnik tarcia razy przyspieszenie ziemskie. No i teraz to a wstawiamy do wzoru na prędkość tą V1, prędkość liniową środka masy. I mamy ten wzór i on na razie sobie tu chwilę poczeka. U nas prędkość początkowa jest oznacza symbolem V0 w zadaniu. Najczęściej ona jest symbolem V0. Ja piszę VP, żeby uczniowie wiedzieli, że P to jest początkowe, K to jest końcowe, ale trzeba się dostosować do oznaczenia zadania. No a teraz to samo robimy z prędkością tą liniową punktów w ruchu obrotowym względem osi przechodzącej przez środek masy. Więc ta prędkość w ruchu, znaczy po okręgu, prędkość liniowa i prędkość kątowa związane są takim wzorem. Prędkość liniowa to jest prędkość kątowa razy promień, czyli odległość od osi obrotu. No i teraz zajmijmy się na razie tą prędkością kątową. No, prędkość kątowa, ponieważ coraz szybciej zaczyna się dzięki momentowi siły tarcia, coraz szybciej zaczyna się obracać względem tej osi nasza kula, no to mamy ruch obrotowy jednostajnie przyspieszony, bo stała siła, właśnie stały moment siły obraca. No to ten wzór już pokazywałem wcześniej. To jest, jak mamy ruch obrotowy jednostajnie przyspieszony, mamy ten wzór, ale u nas w omega p było równe 0, więc zostaje epsilon razy delta t. Więc mamy
omega to jest E razy T, bo zamiast delta to piszemy u nas T. No i teraz znaczy to omega moglibyśmy już tu wstawić, to byłoby epsilon razy T razy L, później wstawimy, można i teraz, ale można później też i obliczymy, tak jak wcześniej tu obliczaliśmy przyspieszenie z drugiej zasady dynamiki dla ruchu postępowego, to teraz obliczymy to przyspieszenie kątowe z drugiej zasady dynamiki dla ruchu obrotowego. I to znamy ten wzór, tą zasadę, czyli jest przyspieszenie kątowe, jego wartość to jest moment sił działających, właśnie wartość momentu, wypadkowego momentu sił działających przez moment bezwładności. No to u nas jedyną siłą, która powoduje obrót, która ma, inaczej mówiąc, niezerowy moment siły, jest właśnie siła tarcia, ponieważ siła Q jest przyłożona do osi obrotu, więc nie powoduje obrotu, bo R jest równe 0. Siła Fr tak naprawdę przyłożona jest w tym miejscu i ona tworzy z wektorem R, który łączy oś obrotu z punktem przyłożenia kąt 180 stopni, a sinus tego kąta to jest 0, ale w ogóle już wykazałem wcześniej, na początku tematu ruchu obrotowego, że siły, które są przyłożone do środka masy lub których kierunek przechodzi przez środek masy, nie powodują obrotu, ich moment siły jest równy 0, czy pomijamy je. Więc pomijamy moment siły Q, bo jest równy 0, moment siły Fr jest równy 0, ponieważ tworzy ona, ta siła z wektorem położenia łączącym oś obrotu z punktem jej przyłożenia kąt 180 stopni, a sinus tego kąta to jest 0, więc zostaje tylko niezerowy moment siły tarcia, a jak ta siła z tym promieniem tworzy kąt 90 stopni, to wystarczy pomnożyć wartość promienia razy wartość tej siły. I to jest moment sił działających, czyli promień razy wartość siły tarcia. No to dalej to już tylko technika. Siła tarcia już wcześniej była tu obliczona. Jest tu wzór to jest mi razy mg, więc będzie R razy siła tarcia, czyli mi współczynnik tarcia razy mg. Wzór na moment bezwładności jednorodnej kuli to jest 2/5 mr kwadrat, w formie ułamka to zapisałem 2 mr kwadrat przez 5, więc stawiamy do mianownika. Piątka przychodzi do licznika, dwójka zostaje, potem m się skraca z m, r kwadrat się skraca z r i zostało nam takie wyrażenie. No i teraz dalej co? Piszemy ten wzór na prędkość tą V2, prędkość liniową w ruchu obrotowym. To jest omega razy r. W miejsce omegi wstawiamy wzór ten, epsilon razy t. No i w miejsce epsilona wstawiamy teraz wyrażony przez współczynnik tarcia przyspieszenie ziemskie i promień, przyspieszenie kątowe to wyrażone tu wstawiamy w to miejsce i tu wstawiliśmy. I teraz widzimy, że r się skraca z r, to t do licznika przynosimy i mamy wzór na prędkość liniową w ruchu obrotowym wokół tej osi. No i ta prędkość, jak widzimy, jak czas rośnie, to się zwiększa, czyli coraz szybciej się obraca to nasza kula, a ta prędkość to jest stałe, a tu odejmujemy i te rośnie, więc ta różnica jest coraz mniejsza, czyli V1 maleje, czy prędkość środka masy maleje, a prędkość V2, czy prędkość tych punktów na obwodzie kuli w ruchu obrotowym względem tej osi, która przechodzi przez środek masy, że ta prędkość liniowa rośnie. I jak one będą równe, staną się równe, to jest ten moment, od którego kula będzie toczyła się już bez poślizgu. No to już to końcówka tego zadania, czysta matematyka. No i właśnie tu napisałem, żebyście w notatce mieli to całe rozumowanie, więc tylko przeczytam. Właśnie to, co już powiedziałem wcześniej. Punkt kuli dotykający do podłoża ma prędkość całej kuli V1 skierowaną w prawą stronę i prędkość z ruchu obrotowego V2 skierowaną w lewą stronę. Prędkość V1 maleje, a prędkość V2 rośnie. No to mówiliśmy cały czas o tym. Gdy te prędkości będą równe, to prędkość punktu kuli dotykającego do podłoża względem podłoża będzie równa 0. I od tego momentu kula
będzie toczyła się bez poślizgu. No to jest dokładnie to, co mówiłem, tylko już żebyście mieli to w notatce, że to coś tam z tego zostało. No i co porównujemy? V1 z V2. Wzór na V1 wstawiłem, wzór na V2 wstawiłem. Przenosimy ten wyraz z czasem, oba wyrazy z czasem na prawą stronę, czyli ten jeden trzeba było przenieść, tu przenieśliśmy. Wspólny mianownik będzie 2, więc tu dwójka się pojawi przy mi, jak tu mianownik dwójka, będzie 2 mi gt plus 5 mi gt, to będzie 7 mi gt, tak? I z tego obliczamy t, wstawiamy dane liczbowe, wychodzi tu 1 sekunda. No a ponieważ każą nam jeszcze obliczyć prędkość, z jaką ta kula będzie się poruszała w momencie rozpoczęcia toczenia bez poślizgu, no to wystarczy obliczyć albo V1, albo V2, bo są takie same prędkości, więc wybieramy ten wzór na V2, bo jest prostszy i wstawiamy dane do tego wzoru. Wstawiliśmy tu dane, wyszło 5 metrów na sekundę. Czyli tu właściwie trzeba było mieć jakiś plan działania. Czyli jeszcze raz, więc ta kula zacznie toczyć się bez poślizgu w momencie, kiedy prędkość środka masy zrówna się z prędkością punktów na obwodzie kuli w ruchu obrotowym względem osi przechodzącej przez środek masy. I jak porównamy te dwie prędkości, to czas obliczony z tego porównania to będzie ten moment, czyli czas, po którym właśnie kula zacznie toczyć się bez poślizgu. No i jeszcze raz przypominam te wzory, które nam były potrzebne i to może na później i do kolejnych zadań kiedyś nam się przyda. Nawet do następnego zadania, które jeszcze zrobimy, też to może być przydatne. Dobrze. No jeszcze jedno zadanie zrobimy. Ono jest w sumie dość długie, jak gdybyśmy je całe robili, ale my połowę zadania nie będziemy rozwiązywali, ponieważ to byłoby powtórzenie pierwszego zadania, które było robione z ruchu obrotowego. To byłoby to zadanie ze staczaniem się walca bez poślizgu z równi pochyłej, więc jakby jazda obowiązkowa. I to jako pierwsze zadanie z ruchu obrotowego było rozwiązywane u nas, więc nie będziemy tego powtarzali, tylko z wyniku skorzystamy. No i w takim razie zacznijmy. Co to będę mówił, jak trzeba wiedzieć. No to jest treść zadania. Może tu popatrzę nie poprzez to szkiełko, bo to malutkie są i tak, więc czytam treść zadania. Ze zbocza stacza się okorowany, okrągły pień drzewa o średnicy jednakowej na całej długości równej d równa się 1 metr. Na pewnym odcinku drogi w czasie delta t równa się 4 sekundy jego częstotliwość obrotu wzrosła z F1 równa się 1,5 Hz do F2 równa się 5 Hz. Oblicz kąt nachylenia zbocza. Przyjmij, że pień jest jednorodnym walcem. No i właściwie, gdyby to zadanie w całości rozwiązywać, bez posiłkowania się już rozwiązaniem wcześniejszym, to należałoby po prostu rozpatrzyć pierwszą część zadania, to byłoby wyprowadzenie wzoru na przyspieszenie, jednorodnego walca staczającego się bez poślizgu z równi pochyłej. No to my już to robiliśmy, więc proszę cofnąć się do pierwszej lekcji, gdzie były zadania z ruchu obrotowego i wyprowadzony wzór na wartość przyspieszenia tego środka masy. Proszę przypomnieć sobie, jak to się robi, ale tam to trzeba po prostu znać to całe wyprowadzenie, a ja już tylko korzystam z wyniku, czyli a to było 2g sinus alfa albo 2/3 g sinus alfa, napisałem w formie ułamka 2g sinus alfa przez 3. No właśnie. No i teraz przyspieszenie punktów to jest wzór na przyspieszenie środka masy. A przyspieszenie punktów powierzchni pnia w ruchu obrotowym, czy to przyspieszenie to liniowe, to zwykłe przyspieszenie, no te punkty będą, na obwodzie naszego pnia będą obracały się, czyli pień będzie się obracał z coraz większą prędkością kątową, a więc prędkość liniowa tych punktów
na obwodzie tego naszego pnia będzie też rosła jednostajnie, czyli z pewnym przyspieszeniem a. Czyli to są prędkości liniowe punktów na obwodzie tego naszego pnia w ruchu obrotowym i ta prędkość się zwiększa jednostajnie, czyli to przyspieszenie w tym ruchu tych punktów na obwodzie naszego pnia będzie równe, tak jak w ruchu jednostajnie przyspieszonym, prędkość końcowa minus wartość prędkości końcowej minus wartość prędkości początkowej przez czas. Czyli to jest właściwie ten wzór, który też tu mieliśmy. No właśnie, to jest ten wzór. Tu było VK minus VP, a tu oznaczamy tą końcową jako V2, a początkową jako V1. No czasami właśnie trzeba dobrać sobie takie symbole, żeby było nam prościej. Dlaczego u nas jest V2 i V1? A ponieważ te częstotliwości są oznaczone u nas V1 i V2, więc żeby była jakaś tam zgodność między ich oznaczeniami a naszymi, tak? Czyli u nas byłoby VK minus VP, ale ponieważ u nich tu jest, nie ma FP i FK, tylko jest F1, F2, to u nas to będzie też V1 i V2. Czyli końcowa to będzie V2, a początkowa V1. Dostosujemy się do ich oznaczeń. I pamiętajmy, że to jest przyspieszenie środka masy, a to jest przyspieszenie w ruchu obrotowym tych punktów na obwodzie tego walca. I wiemy, że jeżeli właśnie jakieś ciało obraca się, toczy się bez poślizgu, to te przyspieszenia są identyczne. Jak jest poślizg, to te przyspieszenia nie są takie same, tak jak było w tym zadaniu z tą kulą naszą, ślizgającą się po powierzchni. A jeżeli tu jest powiedziane, że toczy się bez poślizgu nasz pień, więc te przyspieszenia z ruchu postępowego i ruchu obrotowego są takie same. No to w takim razie za chwileczkę porównamy te dwa wzory, bo ten kąt będziemy musieli obliczać. Tylko jeszcze my nie mamy tego V2, V1, ale mamy częstotliwości podane, więc trzeba będzie uzależnić teraz, na średnicę mamy i częstotliwości, więc trzeba teraz przypomnieć sobie związki między prędkością liniową w ruchu obrotowym, w ruchu po okręgu, nie będzie, i częstotliwością. No to macie nawet, w taki punkt przy ruchu po okręgu macie nawet punkt, dokładnie tak brzmiący związek między prędkością liniową i częstotliwością, więc można to zobaczyć, ale my tu szybciutko to wyprowadzimy jeszcze raz. Więc prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu to jest długość okręgu, czyli 2πr przez okres, tak? Bo 2πr to jest droga pokonana w czasie jednego okresu, czyli jeden obwód koła, a to jest czas, którym ta droga została pokonana, czyli droga przez czas. Można zmienić formę, to jest to samo co 2πr razy 1 przez t, czyli dzielenie przez okres to jest mnożenie przez odwrotność okresu, a odwrotność okresu to jest częstotliwość. Czyli w wzór mamy 2πrf, ale my że tego r nie mamy średnicę. No średnica to jest inaczej, znaczy promień to jest połowa średnicy, czyli zamiast r stawiamy d przez 2, dwójka się skraca i wzór mamy pi razy średnica razy częstotliwość. No i w takim razie V2 to będzie pi razy d razy F2, V1 to będzie pi razy d razy F1 i do wzoru na przyspieszenie tych liniowych punktów na obwodzie, w ruchu obrotowym punktów na obwodzie tego naszego pnia wstawiamy w miejsce V2, V1 właśnie te wartości. Wstawiliśmy tu. Dało się wyłączyć tu pi razy d, wyłączyliśmy i teraz porównujemy to przyspieszenie z tym przyspieszeniem. Czyli to jest przyspieszenie środka masy w ruchu postępowym, a to jest przyspieszenie punktów na obwodzie tego naszego toczącego się pnia w ruchu obrotowym względem osi przechodzącej przez środek masy. No więc porównujemy ten wzór z tym, to właśnie porównaliśmy i z tego mamy obliczyć kąt, więc najpierw sinus alfa obliczymy, a potem odczytamy z tablic wartość kąta, dla którego sinus jest taki, jaki my właśnie obliczymy. Więc przekształcamy ten wzór, mnożymy przez 3, trójka tu się pojawia, dzielimy przez 2g, 2g do mianownika się przechodzi, już mamy wzór przekształcony, wstawiamy dane liczbowe
I po krótkich obliczeniach tu się jednostki wszystkie skrócą, metr z metrem, sekunda z sekundą się skrócą. Wychodzi nam ten sinus 0,412 i można odczytać z tablic, że kąt alfa, dla którego sinus jest równy tyle, jest równy tam 24 stopnie 50 minut. I to tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. Instrukcja dokładniejsza będzie w dzienniku elektronicznym. To już dziękuję, ale jeszcze tu może pokażę wszystko. Nie wiem, czy wszystko było pokazane, bo czasami mówię, nie patrzę w to okienko, co kamera pokazuje. No to pokażmy wszystko. Możecie sobie w każdym momencie zatrzymać to obraz i przepisać. Tak, jeszcze wrócę do poprzedniej kartki, żeby też wszystko było tam widoczne. No jeszcze ostatnia strona. No nie są to zadania łatwe. Nawet jeżeli ja czasami mogę troszeczkę rozszerzać materiał, ale później i tak musimy do tego wrócić i to jest już robione na poziomie teraz maturalnym, więc proszę do tego co jakiś czas wracać. Kto wykorzysta tą szansę tej nauki zdalnej, a tu dużo dokładniej można tłumaczyć właśnie, kiedy nie zajmujemy się przepisywaniem z tablicy tego, co w danym momencie ja tam piszę, tylko możemy skupić się na zrozumieniu. Ci, którzy to wykorzystują, wygrają. To jest zmarnowany czasu, nigdy nie da się tego czasu odzyskać. Wam się wydaje, że tego czasu macie tak dużo, potem życie uczy, że czas stracony to jest bezpowrotnie. A nauka jest ciężka, ale ci, co pracują, wygrywają. Także dziękuję. Z mojej strony to już wszystko dzisiaj. Do zobaczenia, usłyszenia. Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj dość trudne zadanie z ruchu obrotowego, zadanie maturalne. Więc zacznijmy szybciutko, póki czas. Ruch obrotowy, zadania maturalne, taki temat dzisiejszej lekcji. No, przepisałem tu treść tego zadania pierwszego ze strony 269 z tego z waszego zbioru zadań zakres rozszerzony nowej ery. No i przeczytam treść tego zadania. Ze stoku długości, znaczy ja troszkę zmieniłem tą treść, żeby skrócić ją. Ze stoku długości 80 metrów i kącie nachylenia 30 stopni stacza się betonowy krąg o średnicy zewnętrznej dz równa się 1800 mm i wewnętrznej dw równa się 1500 mm. Moment bezwładności kręgu to jest I równa się 1/m i tu w nawiasie jest rw do kwadratu plus rz do kwadratu. To, gdzie rw to jest promień tego wewnętrzny, a rz promień zewnętrzny tego naszego kręgu. No i pytania są takie. W punkcie 1.1. Po jakim czasie krąg stoczy się ze wzniesienia? W punkcie 1.2. Oblicz prędkość kątową u podnóża wzniesienia. 1.3. Jaki warunek musi spełniać współczynnik tarcia, aby krąg toczył się bez poślizgu? 1.4. U podnóża stoku było inne podłoże i krąg toczył się znacznie wolniej. Jaką przebędzie odległość, zanim się zatrzyma, jeżeli współczynnik tarcia równy jest 0,26? I jeszcze ostatnie, 1.5. Oblicz, ile obrotów wykonał krąg staczając się ze wzniesienia. My dzisiaj rozwiążemy te pierwsze 3 punkty, bo tam jest najwięcej matematyki i dość skomplikowanej, więc żeby nie było tak jakby szoku wielkiego. I jeszcze potem na następnej lekcji prawdopodobnie odniosę się do tego punktu 1.4, znaczy rozwiązanie, które zaproponowali autorzy w tym zbiorze, no zawiera wiele uproszczeń. Wcale nie jest to takie proste, jak im się to wydaje, no, ale o tym porozmawiam później.
Więc te pierwsze 3 punkty dzisiaj, no, ze względu na tą matematykę skomplikowaną, no, ale trzeba się do tego przyzwyczaić. Więc wypiszmy, no, tu nie pokazywałem jeszcze, nie przesunąłem kartki, no ale to teraz widać te zadania. O. I teraz wypiszmy dane, a więc po kolei mamy. Można by oznaczyć tą długość tej równi, tego stoku L, ale już oznaczyłem S, to nie tak będzie. Długość tego stoku to jest 80 metrów, kąt alfa 30 stopni, przyjmiemy przyspieszenie ziemskie 10 metrów na sekundę do kwadratu, średnica ta zewnętrzna tego kręgu 1800 mm, czyli to jest 1,8 metra, średnica wewnętrzna 1500 mm, czy to jest 1,5 metra. Współczynnik tarcia tam w tej części, w czwartym punkcie zadania, to jest podany współczynnik tarcia i wynosi 0,26. Ta liczba nie jest tu przypadkowa. To będzie też jedno z rozwiązań tego zadania również. I masa tego naszego kręgu 530 kg. I żeby później się tym nie zajmować, to już tu zapisałem, że stosunek promieni, które tu występują we wzorze na moment bezwładności, to jest taki sam jak stosunek średnic. Tak, bo promień to jest połowa średnicy, to też jest połowa średnicy. Jakbyśmy podzielili, ta dwójka by się skróciła i by wyszedłby nam stosunek średnic. Także będziemy taki stosunek RW przez RZ będziemy zamieniali później na DW przez DZ, już bez dalszej dyskusji. No i początek to jest dość prosty, bo właśnie to już było wcześniej, na samym początku ruchu obrotowego, czyli staczanie się czegokolwiek, co może się staczać, czyli kula, walec pełny, pusty, znaczy sfera, kula jednorodna, walec jednorodny, walec cienkościenny, albo właśnie taki krąg. Jeżeli stacza się bez poślizgu, to na początku właściwie rozwiązujemy praktycznie identycznie, tylko na końcu wstawiamy właściwy moment bezwładności tego obiektu, który się tu stacza. Więc ta pierwsza część będzie dla nas jeszcze prosta, ale potem się te wzory skomplikują ze względu na ten w miarę skomplikowany wzór na moment bezwładności tego kręgu. Także równania się tam będą przez to komplikowały, tak? I jeszcze, żeby też o tym nie dyskutować w nieskończoność, pamiętamy, jeżeli chodzi o przy równi pochyłej, bo to omawiane wielokrotnie, że składowa ciężaru równoległa do podłoża jest równa mg sinus alfa, czyli ciężar M to jest mg razy sinus kąta alfa, to jest sinus kąta nachylenia tego zbocza, a składowa Q2, tu nie dopisałem Q2, prostopadła do równi, składowa ciężaru prostopadła do równi wyraża się wzorem mg cosinus alfa. No ta siła może być potrzebna później do siły tarcia, będzie potrzebna nawet. No i jeszcze siła nacisku, ona jest równa co do wartości sile reakcji podłoża Fr, a ta siła jest równa ciężarowi tej składowej ciężaru Q2, więc Q2 jest równe co do wartości Fn, czy Fn to jest równe Q2, czy mg cosinus alfa. No i szybciutko zróbmy ten początek, obliczmy przyspieszenie najpierw przyspieszenie tego naszego kręgu w czasie staczania się bez poślizgu z tego naszego wzgórza, więc musimy zapisać tu 3 równania. Pierwsze, druga zasada dynamiki dla ruchu postępowego, druga zasada dynamiki dla ruchu obrotowego i jeżeli jest ruch bez poślizgu, to przyspieszenie w ruchu postępowym i przyspieszenie w ruchu obrotowym punktów na obwodzie tego naszego walca, to jest to samo wtedy przyspieszenie i przyspieszenie kątowe wyraża się właśnie poprzez to przyspieszenie dla ruchu postępowego przez promień tego naszego kręgu.
czy tego, co się stacza. No, to akurat jest krąg, ale może być kula, walec czy coś innego. No i teraz to pierwsze równanie u nas przyjmuje taką postać, ponieważ wypadkowa siła, no jeszcze do tego rysunku wrócę. Już te składowe ciężary już znamy. Ta siła jest równa do dowolności, czyli Fr jest równe Q2. No i działa siła tarcia, ale ona jest mniejsza co do wartości od siły Q1, bo inaczej by ten walec nie przyspieszała. Wiemy, że przyspiesza, czyli bo wypadkowa tych wszystkich sił jest równa różnicy wartości skierowana w dół równi i jest równa co do wartości Q1 minus wartość Q1 minus wartość T. Czyli ponieważ jednak przyspiesza środek masy, to znaczy, że wartość tej siły Q1 musi być większa od wartości siły tarcia. Czyli wypadkowa tych wszystkich sił, czyli tej i tej, a już tej nie sumujemy, bo zamiast siły Q zastąpiliśmy siłę Q tymi składowymi Q1, Q2, bo ich skutek działania jest taki sam jak w ciężaru. Te dwie siły, czy Fr i Q2 się równoważą, a te dwie się nie równoważą. Przeważyła siła Q1, czyli wartość wypadkowej siły to będzie wartość Q1 minus wartość siły tarcia. Więc zamiast wartości siły wypadkowej wstawiamy Q1 minus T. Teraz moment sił działających. To jest moment sił działających względem osi przechodzącej przez środek masy. To jedynie siła tarcia daje niezerowy moment względem tej osi. Ponieważ siła Fr, ona jest tu przyłożona tak naprawdę, ale jej kierunek przechodzi przez środek masy, więc jej moment siły jest równy 0. Również siła Q2 jest przyłożona do środka masy, więc jej moment siły względem tego punktu jest równy 0. Siła Q1 też jest przyłożona do tego punktu, więc jej moment siły jest równy 0 względem tego punktu. Tylko siła tarcia daje niezerowy moment i obliczamy ten moment tej siły mnożąc promień razy wartość siły tarcia. Jeżeli chcemy wartość tego momentu siły obliczyć, to mnożymy wartość tego promienia razy wartość siły tarcia. Tak jest zawsze, jeżeli kąt między tą siłą i promieniem jest równy 90 stopni, to sinus tego kąta jest równy 1 i tego sinusa już nie trzeba tam we wzorze na moment siły pisać. W takim razie moment siły to będzie ten promień, ten zewnętrzny promień, czy RZ razy T przez moment bezwładności. Na razie nie wstawiamy tego momentu bezwładności, bo skomplikowany jest wzór, więc byśmy tu utrudnili sobie na razie zadanie. Tam na samym końcu wstawimy. No i teraz jeszcze to równanie trzecie, trochę formę zmienia, no bo nasz promień tego naszego kręgu, ten zewnętrzny promień, to jest RZ, a nie R duże, tak jak było zwykle przy kuli czy przy jednorodnym walcu. No i dalej to pierwsze równanie, już Q1 to jest mg sinus alfa, to na poprzedniej stronie było już zapisane, więc to się zmieniło. W to równanie, teraz z tych dwóch równań tworzymy jedno równanie, czyli zamiast przyspieszenia kątowego wstawiamy teraz to a przez rz w to miejsce, więc wstawiliśmy. I z tego obliczamy siłę tarcia i potem ją wstawimy w to miejsce. Więc przekształcamy teraz ten wzór, obliczamy siłę tarcia, tu jest już to obliczone i siłę tarcia wstawiamy tu do wzoru, jest to wstawione właśnie. Przenosimy dwa wyrazy zawierające przyspieszenie a, bo chcemy je zaraz obliczyć na prawą stronę i tam jednocześnie to a wyłączymy przed nawias od razu. Teraz w tym nawiasie wspólny mianownik, to będzie to rz do kwadratu, czyli promień zewnętrzny do kwadratu. No i teraz jak chcemy to przyspieszenie obliczyć, to musimy pozbyć się teraz tego wyrazu z tej strony, czyli mnożymy przez rz do kwadratu i dzielimy przez to, co jest w liczniku, czyli to z mianownika przechodzi tu do licznika na lewą stronę, a to z licznika przechodzi do mianownika na lewą stronę. I tu jest po tym przekształceniu. I teraz dopiero w miejsce tego momentu bezwładności wstawiamy ten skomplikowany wzór, o tu. I zauważmy, że teraz tu jest m, tu jest m. Możemy to m wyłączyć i skróci się z tym m. Czy już m, tej masy tu nie będziemy pisali. Masy już tu nie piszemy. I teraz muszę patrzeć, teraz to okienko to jest malutkie, mam liczby, muszę zobaczyć, gdzie to jest. Tu jest, dobrze, jesteśmy w tym miejscu. Więc
masa się nam, tu jesteśmy, masy się tym skrócą z tą masą i zostanie tu rz do kwadratu plus 1/2 rw do kwadratu i plus 1/2 rz do kwadratu. To sumuje się to rz do kwadratu i 1/2 rz do kwadratu, więc będzie 3/2 rz do kwadratu plus 1/2 rw do kwadratu. Teraz możemy wspólny mianownik stworzyć tych dwóch wyrażeń, to będzie dwójka i dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrót, czy ta dwójka przejdzie do licznika, że ta dwójka, która tu była i tu pojawi się nam w liczniku. No i mamy już ten wzór, ale jeszcze, znaczy jako teraz to też już właśnie mógł być wzór końcowy na przyspieszenie, ale w odpowiedzi, a potem będziemy porównywali z odpowiedzią w zbiorze, to oni właśnie w innej formie to zrobili, żeby można było porównać, to doprowadziłem do ich formy. W jaki sposób? Podzieliłem licznik i mianownik przez rz do kwadratu. Czyli jak licznik podzielę przez rz do kwadratu, to skróci się to rz, a jak tu się pojawi rz do kwadratu, to tu się skróci, a tu będzie rw kwadrat przez rz kwadrat. Więc tu trójka zostanie, a tu będzie rw przez rz do kwadratu. Tak można napisać od razu. No i jeszcze na samym początku, no już tu wrócę, właśnie zapisałem, żeby to już o tym nie dyskutować, że rw, ten promień wewnętrzny przez promień zewnętrzny, to jest to samo jak stosunek średnicy wewnętrznej przez średnicę zewnętrzną. Więc teraz tu zamiast tego rw przez rz stawiliśmy dw przez dz. To są, stosunek średnic jest taki sam jak stosunek promieni. Promienie są po prostu 2 razy krótsze. I już mamy wzór na przyspieszenie, ale nas pytają o co innego. Nas pytają o czas ruchu. No to stała siła wypadkowa działa, więc ruch będzie jednostajnie przyspieszony, więc przypominamy sobie wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bo akurat z tego wzoru zaraz czas obliczymy po uproszczeniach. No, na początku ten nasz walec się nie poruszał, więc VP było równe 0, więc pierwszy ten cały wyraz nam znika, bo 0 razy cokolwiek to jest 0, zostaje tylko ten drugi wyraz. No i z tego wzoru przekształcamy ten wzór, obliczamy delta t, więc proste przekształcenie, pierwszy jest 2s przez a, już mieliśmy takie wzory przy ruchu jednostajnie przyspieszonym już wielokrotnie. I w miejsce a trzeba wstawić ten wzór na przyspieszenie, które mamy tu. Więc wstawiamy do mianownika, no to oczywiście nie będziemy mieć takich piętrowych ułamków, więc dzielenie czegoś przez ułamek to jest mnożenie tego czegoś przez odwrotność, czyli to co tu w mianowniku jest przechodzi do licznika, czyli ten mianownik tu się pojawił w tym nawiasie kwadratowym. No i jakbyśmy stawili już tu wartości nie wstawiałem, gdybyście wstawili wartości liczbowe, to otrzymalibyście 7,76 sekundy. Więc pierwsze polecenie jest już wykonane. No ale niestety zobaczcie, ten czas jest wyrażony skomplikowanym wzorem i przyspieszenie też no, nie takim zbyt prostym. No, i to nam będzie ciągle komplikowało życie, trzeba być po prostu bardzo uważnym. Druga część, teraz przypomnę ten drugi punkt. Oblicz prędkość kątową u podnóża wzniesienia. Ten nasz krąg będzie obracał się coraz szybciej, czyli ta prędkość kątowa będzie rosła, czy to będzie ruch jednostajnie, znaczy, że prędkość kątowa się będzie jednostajnie będzie rosła. I przyspieszenie kątowe to jest no, ta końcowa, ponieważ przyspiesza, a to jest wartość tego przyspieszenia kątowego, więc musi być dodatnia, to trzeba od większej prędkości kątowej, czyli tej końcowej, odejmować początkową. Czy tą końcową oznaczyłem po prostu omega, ponieważ ta początkowa jest równa 0, więc po co pisać tu indeks, skoro tej zaraz tu nie będzie, czyli to omega 0 jest równe 0, bo na początku się ten krąg nie obraca, więc zostało tylko omega przez delta t. O. I również mamy to trzecie równanie, jest nasz, no tu muszę to trzecie równanie,
że przyspieszenie kątowe to jest przyspieszenie to liniowe przez RZ, ten promień zewnętrzny. To on jest zamiast tego R duże. Tak? Więc to samo przyspieszenie kątowe to jest A przez RZ. No to można porównać, skoro lewe strony są równe, to prawe strony też są równe. A, jeszcze tu od razu chciałem tą średnicę mieć, więc promień zewnętrzny to jest średnica zewnętrzna przez 2, bo promień to jest połowa średnicy. I ta dwójka przechodzi do licznika. I dopiero teraz to porównam. Te przyspieszenia kątowe porównałem właśnie w tej formie. Porównałem i ponieważ pytają się o prędkość kątową na końcu, gdy krąg jest u podnóża tego wzniesienia, no to przekształcam teraz ten wzór, obliczam tą omegę i właśnie no wzór na A obliczyliśmy, wzór na delta T też obliczyliśmy i no niestety trzeba teraz te wzory tu wstawić, czyli w miejsce A trzeba wstawić ten wzór, a w miejsce delta T trzeba wstawić ten wzór. No są skomplikowane, więc oba niezbyt proste, no to trzeba jedno i drugie wstawić i bardzo uważnie, żeby się nie pomylić. No to w takim razie wstawiamy. Jeszcze raz tu ten wzór powtórzyłem, do którego wstawiamy. No i tu jest tak, jak była dwójka, jest dwójka. Moment, muszę to przestawić. Jak była dwójka, jest dwójka. Teraz cały ten pierwszy wyraz to jest przyspieszenie. Ten drugi wyraz to jest czas już wcześniej obliczony. No i dzielimy przez tę średnicę tą zewnętrzną. I teraz tak, dwójka i dwójka daje czwórkę, to jest ta czwórka. To DZ napisałem pod tą czwórką, odłączyłem. I teraz zauważmy, że tu mamy tak, wtedy G sinus alfa pod pierwiastkiem i tu jest też G sinus alfa przed pierwiastkiem. No to nie chcemy mieć dwa razy tego samego, to włączymy teraz to G sinus alfa pod pierwiastek, ale trzeba pod pierwiastkiem tu podnieść do kwadratu, wtedy będzie G kwadrat sinus kwadrat alfa, czyli tu pod pierwiastkiem się pojawi G kwadrat sinus kwadrat alfa i się to G kwadrat skróci częściowo z G, sinus kwadrat się skróci z sinusem i tu zostanie w liczniku G sinus alfa, czyli zniknie nam z mianownika pod pierwiastkiem, a pojawi się w liczniku G sinus alfa. No i tak jest, czyli to S, które tu mamy, zostało i do licznika doszło nam G sinus alfa. No ale widzimy, że zniknęło to. Dlaczego? I to teraz spójrzmy. To wyrażenie, które tu jest w mianowniku i to, co jest w tym nawiasie kwadratowym, to jest to samo. No to nie też tak, podobnie jak z tym G sinus alfa, nie chcemy, żeby to dwa razy to samo wyrażenie, więc włączymy całe to wyrażenie pod pierwiastek, to trzeba by wziąć w nawias i do kwadratu podnieść, żeby było pod pierwiastkiem. No i wtedy mielibyśmy tu w mianowniku pod pierwiastkiem takie wyrażenie całe w nawiasie, takie wyrażenie, które tu jest w nawiasie kwadratowym do kwadratu. Czyli mielibyśmy tu jeden taki nawias z takim wyrażeniem, a tu mielibyśmy też nawias, ale do kwadratu podniesiony. No to ten cały nawias by się z tym kwadratem skrócił i zostanie w mianowniku takie wyrażenie wtedy. Czyli widzimy, że to do mianownika dojdzie teraz takie wyrażenie, bo to jest, wcześniej było to tu nawias kwadratowy i do kwadratu i się skróciło ten kwadrat z tym wyrażeniem, z tym całym nawiasem, który jest tu. No i mamy już wszystkie wartości. DZ jest podane w treści, DW też jest podane, kąt alfa jest podany, G to 10 m/s do kwadratu, S, ta długość równi też jest, tego stroku jest podana. Gdybyśmy wstawili te wartości, otrzymalibyśmy wynik 22,9 radianów na sekundę. No i jeszcze trzeci punkt zrobimy dzisiaj. I przypomnę jeszcze. Treść 1.3. Jaki warunek musi spełniać współczynnik tarcia, aby krąg toczył się bez poślizgu? Jeszcze raz. Jaki warunek musi spełniać współczynnik tarcia, aby krąg toczył się bez poślizgu? To najpierw obliczmy wartość, znaczy w ogóle jeżeli krąg toczy się bez poślizgu, to no właśnie, to krąg toczy się bez poślizgu, to znaczy, że
ten punkt tego kręgu, który dotyka w danym momencie do podłoża, jego prędkość względem podłoża jest równa 0. Czyli mamy do czynienia, czyli ten punkt się względem podłoża nie porusza, czyli mamy do czynienia z starciem statycznym. I my znamy wzór na maksymalną wartość siły tarcia statycznego, to jest to mi razy siła nacisku, ale tu wcale ta siła tarcia zwykle nie przyjmuje wartości maksymalnej. Dlatego nie możemy ją obliczyć z tego wzoru mi razy siła nacisku. Musimy ją obliczyć z czego? No, z tych równań, które zapisaliśmy, czyli z równania tu nawet mamy przekształt z tych równań trzeba obliczyć to t i właśnie tu jest to t już wyrażone przez a moment bezwładności, czy przyspieszenie moment bezwładności i promień ten zewnętrzny do kwadratu, tak? No to a już obliczyliśmy, i jest podane, więc wstawiamy miejsce a i po prostu wartości, czyli moment, już tu przejdę, właśnie to jest ten wzór, który tam pokazywałem, czyli siła tarcia to jest siła tarcia statycznego w tym przypadku u nas, to jest przyspieszenie razy moment bezwładności przez promień zewnętrzny do kwadratu, no i wstawiamy w miejsce tego momentu bezwładności, wstawiamy na razie ten moment bezwładności tam podany w treści zadania. No i najpierw tym wyrazem początkowym, to znaczy m razy a przez 2 się nie będziemy zajmować, tylko staramy się doprowadzić to do postaci podobnej, tą resztę do postaci podobnej jak właśnie w odpowiedzi, żeby to można było porównać, więc można teraz, jak mamy takie wyrażenie, czyli rz kwadrat plus rw kwadrat przez rz do kwadratu, można oddzielić na dwa ułamki. To przez to plus to przez to. No i tak zrobiliśmy, jak było to przez to, czy rz kwadrat przez rz do kwadratu to jest 1 i plus rw przez rz w nawiasie do kwadratu. Można, skoro tu był kwadrat i tu kwadrat, to można wziąć w nawias i do kwadratu. No i pamiętamy, że stosunek tych promieni jest taki sam jak stosunek średnic. I już mamy ten wzór i dopiero teraz w miejsce tego a wstawimy wzór na przyspieszenie i teraz więc to m przez 2 wyłączymy na początek, żeby nam nie przeszkadzało, i teraz w miejsce a wstawiamy cały ten wzór końcowy na przyspieszenie, o tu jest ten wzór cały, no i ta reszta, ten nawias kwadratowy jak był, tak został. No i teraz możemy, tylko zmienimy troszkę formę, znaczy tu zauważamy, że dwójka skraca się z dwójką, więc zostanie mg sinus alfa i to na początku zapiszemy, a te dwa wyrażenia, ten nawias i to wyrażenie, które jest tu w mianowniku, to 3 plus dw przez dz w nawiasie do kwadratu, napiszemy pod sobą. Znaczy chciałbym po prostu doprowadzić to do formy podobnej jak w zbiorze w odpowiedzi, żebyście mogli to porównać, czy rzeczywiście dobrze rozwiązujemy, czy też nie. No już mamy ten wzór na siłę tarcia statycznego w przypadku toczenia się tego naszego kręgu bez poślizgu. No właśnie, ale oni powiedzieli, bo oni założyli, że ten krąg stacza się bez poślizgu, no ale żeby tak było, to współczynnik tarcia musi spełniać pewien warunek. Tak jak już mówiłem, że my znamy wzór na siłę tarcia statycznego, ale tylko na jej wartość maksymalną. I to jest współczynnik tarcia razy siła nacisku. Siła nacisku jest równa, już wcześniej mówiliśmy o tym, to jest równe na składowej ciężaru tej prostopadłej do podłoża, czyli Q2, a Q2 to jest mg sinus alfa, czyli ciężar Q razy cosinus kąta alfa. To już przy równi pochyłowej było 1000 razy, więc już nie będę do tego wracał. No i w takim razie to jest maksymalna wartość siły tarcia, czy to jest statycznego, czyli gdy siła tarcia przyjmie tą wartość, to jeszcze nadal ten punkt się ciała dotykające do podłoża się względem podłoża nie porusza. Nadal mamy do czynienia z starciem statycznym, czyli warunek na to, żeby było ten nasz krąg toczył się bez poślizgu, jest to, żeby wartość siły tarcia nie była większa od siły tarcia statycznego, tej maksymalnej.
czyli siła tarcia statecznego, ta maksymalna może być większa lub równa, musi być większa lub równa od tej siły tarcia, która rzeczywiście działa na ten krąg w czasie tego toczenia. No i teraz cała reszta, inaczej może ta siła tarcia nie może przekroczyć tej wartości. Jeżeli nie przekroczy, to mamy do czynienia ze starciem statycznym nadal nie ma poślizgu, no i toczy się właśnie, jak powiedziałem, sama nazwa mówi, nie ma poślizgu, no to toczy się bez poślizgu. I teraz wystarczy w miejsce siły tarcia w tej wstawić, tej rzeczywistej siły tarcia statycznego, wstawić ten wzór, i wstawiliśmy go tu, a w miejsce maksymalnej wartości siły tarcia statycznego wstawić wzór na nią, czyli ten wzór, i z tej nierówności trzeba obliczyć ten współczynnik tarcia, warunek, jaki musi on spełniać, żeby właśnie ten krąg staczał się bez poślizgu. No więc co? No, musimy podzielić przez mg cosinus alfa, tą prawą stronę, a więc lewą tak samo przez mg cosinus alfa, czy mg, jak tu w mianowniku będzie mg cosinus alfa, to się skróci z mg, zostanie sinus alfa przez cosinus alfa, a sinus alfa przez cosinus alfa to jest inaczej tangens alfa. No to zostanie, z tym nic nie robiliśmy, czyli to mi będzie większe lub równe od tego wyrażenia podzielonego przez mg cosinus alfa. I to mamy teraz to wyrażenie. Jakbyście wstawili wartości liczbowe w miejsce kąta alfa również, tam chyba 30 stopni było wartości tych średnic, otrzymalibyśmy teraz ten wynik 0,26. I zauważcie, że ten wynik 0,26 jest taki sam jak ten warunek w punkcie 4, ale te czwarte zdanie to dopiero zrobimy na następnej lekcji, ponieważ ono jest dużo trudniejsze niż, znaczy jest bardziej skomplikowane niż chyba autorom tego zadania się to wydawało. No, rozwiązanie to w formie zakładając wiele uproszczeń, a my będziemy starali się, żeby tych uproszczeń było jak najmniej. Więc ze względu na skomplikowane wzory, które tu się pojawiają, więc proszę przeanalizować to wszystko i uważnie, no ta umiejętność nie mylenia się przy nawet tych wzorach takich mało symetrycznych, gdzie z dziwacznymi tymi połączeniami matematycznymi i no, trzeba się do tego przyzwyczaić, być po prostu uważnym i się po prostu nie mylić. No, tylko nie ma to innej rady, jak trzeba ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. No to tyle, jeżeli chodzi o tą lekcję. Także dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Tak.